traktory i maszyny jeździły poskręcane na druty. No, patriotyzm gospodarczy jest bardzo ważny. Ceny są przegrzane. 30 zł za kilogram. Jest limuzę, Beefmaster i amerykański Black Angus. Koszty opasu to jest 8 zł dziennie na sztukę. To muto gorzelniane skarmiamy przez nasze bydło, że Angus amerykański to nie Angus szkocki. To jest naprawdę niebo w gębie. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do miejscowości Radzicz. Jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim i odwiedzamy gospodarstwo zdecydowanie wyjątkowe na mapie naszego kraju, a wyjątkowe jest ono pod względem hodowli bydła mięsnego, jaka jest tutaj prowadzona. Panie Łukaszu, niech Pan powie, jaka jest skala Pana gospodarstwa. Dziękuję serdecznie, zawitaliście w moim gospodarstwie. Gospodarstwo to zostało założone przez moich rodziców na bazie byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Tato w pewnym momencie, po tym jak kierował innymi gospodarstwami państwowymi, zdecydował się, że chce pójść własną ścieżką i założyć coś na własną rękę. I podjął decyzję najpierw o dzierżawie, a potem o wykupie 308 hektarów po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. I tak prowadził to gospodarstwo do 2004 roku. Gospodarstwo było z wygaszoną produkcją, na polach nie rosło nic, w budynkach nie było żadnych zwierząt, traktory i maszyny jeździły poskręcane na druty. No i zaczął je rozwijać. Stopniowo uruchomił produkcję roślinną. Zwierzęca trafiła się tu dosyć przypadkiem. Pewnego roku obsiał grunty rzepakiem. Ten rzepak wymarzł i chcąc obsiać coś jarego na tych gruntach, zdecydował się na kukurydzę. Tam były czasy, kiedy kukurydzy na ziarno się nie zbierało, więc w planie była zielonka, a że nie mieliśmy żadnych zwierząt, to była zielonka na sprzedaż dla producentów mleka. No ale tej zielonki się nie udało mu sprzedać, w związku z tym ją zakisił, żeby się nie zmarnowała. I chciał sprzedać kiszonkę, ale kiszonki też nie sprzedał. Jak nie sprzedał kiszonki, to postanowił ją przekarmić i w tym celu kupił 30 jałowic mlecznych, tylko po to, żeby przekarmić kiszonkę. No a przy okazji, żeby one dały cielaka, to zainseminował je buchajem rasy limuzę. Jak urodziły się cielęta, a one zaczęły się rozdajać, to się okazało, że jedno ciele na taką sztukę mleczną to za dużo. To zaczął dokupować cieląt, żeby wypiły to mleko. I tak tego mleka było za dużo, więc założył oborę mleczną, której nie chciał zakładać, dlatego że lata wstecz on prowadził gospodarstwa z oborami mlecznymi, moja mama była zootechnikiem, tam wiedzieli, że to jest bardzo, bardzo ciężka praca, bez przerwy codziennie. Chciał iść w kierunku bydła mięsnego, natomiast ta obora mleczna pojawiła się z konieczności po prostu. No i przez rok, czy tam półtorej roku byliśmy producentem również mleka z konieczności. Dobrym ludziom szczęście sprzyja. To był akurat rok, w którym wzięto jako referencję kwoty mleczne, które mógł później sprzedać, bo chciał z tego zrezygnować, więc wkrótce zrezygnował. 100 tysięcy wpadło, powiedziałem, z przypadku, no ale również z tego, że był zdeterminowany i to o to mleko zadbał. Hodowla rozwijała się w ten sposób, że najpierw były inseminacje, później zasiedliliśmy oborę mleczną. To była stara obora, miała słabą wentylację, niski sufit, tam było duszno, wilgotno, cielęta chorowały, para wodna się skraplała na suficie i skraplała się na zwierzętach. W związku z tym postanowiliśmy, to w sumie tata postanowił, że to bydło należy wyprowadzić, tak jak to jest we Francji, na świeże powietrze. I to była ta decyzja, w której zaczęło się rozwijać zupełnie inny schemat, czyli nauczyliśmy się, że bydło ma swoje preferencje, a niekoniecznie tam, gdzie nam jest miło i przytulnie ciepło, tam bydło to woli. Nie myśl jak człowiek, bydło ci pokaże, co woli. Dzisiaj stado liczy 800 sztuk łącznie, to jest 320 sztuk matek w 3 rasach, to jest limuzę, Beefmaster i amerykański Black Angus. Do roku 2015 mieliśmy wyłącznie limuzę. Natomiast w 2015 roku tato przeglądał magazyn wydawany przez Zrzeszenie Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego i tam natknął się na artykuł o rasie Beefmaster. Był to artykuł zasponsorowany przez hodowcę ze Stanów Zjednoczonych, który przyjechał tu do Polski i chciał rozszerzyć tą rasę na Europę, bo ona w Europie była nieobecna. I tak się tacie spodobało to bydło. Pomyślałem, że tyle zrobił, takie podwaliny pod to gospodarstwo i pod tą hodowlę, że pomyślałem sobie, no to zrobię coś dla ojca i sprowadzimy to. Chociażby sprowadzimy nasienie, żeby przekrzyżować, tak jak on kiedyś przekrzyżował bydło rasy mlecznej z limuzę. Sztuka ładna, opis bardzo dobry, same superlatywy praktycznie.
Jedno, co nas bardzo urzekło, tam to było podwyższona mleczność matek, co przy rasie limuzeum trochę jest niedoskonałością tej rasy. Uważam, że limuzeum ma trochę za mało mleka. Takim elementem, który nas skłoniło do tego, było to, że to jest krzyżówka Hereforda Shorthorna w 50% i w 50% jest to Brahman, czyli bydło garbate azjatyckie, dalekie genetycznie. W związku z tym efekt heterozji mógł być bardzo, bardzo duży. No i tak też się stało. Jak zrobiliśmy krzyżówki, to się okazało, że ten efekt heterozji jest i przyrosty są bardzo dobre, mleczność matek się podniosła, czyli ten efekt został osiągnięty. Po drodze oczywiście było jeszcze sporo kłopotów i uczenie się na własnych błędach i płacenie za te błędy, no bo sprowadziliśmy zarodki, dlatego że nasienia się okazało nie można sprowadzić do Europy. W związku z tym pojawiła się opcja sprowadzenia zarodków. Nie miałem kompletnie pojęcia, co zrobić z zarodkami. Wiedziałem, że ludzie mają z tym kłopoty i często się nie przejmują. Te ciąże związane z in vitro czy in vivo to nie jest prosta sprawa i to jest zaawansowana sprawa medyczna. Natomiast pomogło mi tutaj kontakty z mojej mamy, która współpracowała z profesorem Jaśkowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2015 roku przenosiliśmy pierwsze zarodki z efektem 0. Na szczęście to były tylko 3 zarodki. Potem przenosiliśmy 2 zarodki z efektem 0, a potem pomyślałem, to będzie za drogo. Z takim efektem. I nie do tego zmierzamy. I zacząłem szukać, co trzeba zrobić, żeby takie zarodki przenieść. Że to nie jest tylko po prostu przełożenie ich. Pomyślałem sobie, pojedźmy do Stanów i zobaczmy, jak oni to robią na bydle mięsnym. I poznaliśmy, jak oni to robią. I robią to z sukcesem na bydle mięsnym, bez żadnego problemu, na różnych rasach, na mieszańcach. No, okazało się, że clue to jest przygotowanie zwierząt pod względem żywieniowym przede wszystkim, pod względem witaminowo-mineralnym, pod względem suplementacji beta-karotenu, ale co ważne jest, przy takim utrzymaniu bydła, jakie my mamy, czyli zwierzęta chodzą luzem, one nie są przyzwyczajone do tego, żeby być blisko człowieka. I w momencie, kiedy przechodziły przez poskrom, w którym miały być przeniesione zarądki, one się stresowały. Bardzo się stresowały i myślę, że poziom stresu był na tyle duży, że te zarodki były odrzucane. W związku z tym postanowiłem popracować z tym bydłem wcześniej, zanim będą zarodki przenoszone. I przez 2 miesiące chodziłem w kółko 3 razy dziennie przez ten poskrom, żeby bydło poznało, że po prostu przez niego przechodzi, jest ściskane, jest łapane i nic się mu złego nie dzieje, po prostu idzie dalej, musi tam chwilę odczekać. Efektem tego całego wysiłku i odpuszczenia sobie przenoszenia zarodków na rok było to, że mieliśmy 80% skuteczności. Co na świecie uważa się za wynik bardzo dobry, ponieważ w Stanach wszystko, co jest powyżej 50% jest już uważane za bardzo dobrze. W ten sposób właśnie tworzymy buchaje, które w sposób naturalny kryją nasze bydło. O jakich pieniądzach tutaj mówimy, jeśli chodzi o takie zabiegi? Ceny zarodków to zależy faktycznie już od poziomu genetyki, ale też od poziomu tego, jak dana sztuka pararodzicielska jest rozpoznawana na rynku. I możemy zacząć od $400 i skończyć na kilkudziesięciu tysiącach dolarów. Ta górna suma chyba nie ma granicy. Angus jest chyba dzisiaj najpopularniejszy w Pana stadzie, prawda? Jeszcze nie. Znaczy on jest najbardziej popularniejszy, bo o nim mówimy i on jest naszym celem. W ten sposób jest najpopularniejszy. Natomiast ilościowo jeszcze nie. Jeszcze jest to limuzę i limuzę z krzyżówką z Beefmasterem. Natomiast bardzo ciekawie przedstawiają się tutaj nam mieszance trójliniowe, mieszanki limuzę, Beefmaster i Angusa. Bardzo ładne przyrosty, bardzo ładna, efektywna konwersja paszy. Wymagania co do paszy przede wszystkim. Pasza mniej energetyczna, w związku z tym też tańsza. Oczywiście bardzo dobra jakościowo, ale tańsza. Najistotniejsze dla naszych widzów najprawdopodobniej są koszty opasu, bo to jest najbardziej popularne, więc w tej chwili szacujemy z naszych wyliczeń i również wyceny naszych pasz, bo musimy je wyceniać w gospodarstwie. Ten koszt to jest 8 zł dziennie na sztukę. Powyżej 500 kg w tej wersji, dlatego że też TMR jest zróżnicowany do 500 kg i powyżej 500 kg. No i ta pasza składa się wtedy z? Ta pasza składa się głównie wtedy z kiszonki z kukurydzy, muta gorzelnianego, wysłodków, dodatków mineralnych i witamin. I siano kiszonki lub siana. W tej chwili każda sztuka, która jest utrzymywana tutaj, dążymy do tego, żeby dawała 8 cielaków, no chyba że z jakichś względów musi opuścić stado wcześniej. W związku z tym, że zdecydowaliśmy się na rasę Angus, która uważamy, że będzie
doprowadzi nas do sukcesu rynkowego, bo gwarantuje powtarzalność bardzo wysokojakościowego mięsa, marmurkowatego. Założyliśmy Stowarzyszenie Angus Polska i zamierzamy promować rasę Angus zarówno wśród hodowców, jako tą rasę ekonomiczną, o dobrych przyrostach i taką, z której można pozyskać mięso, które jest na rynku pożądane najbardziej, jak również po stronie konsumentów zamierzamy zaznajamiać stopniowo konsumentów z rasą Angus, po to, żeby była ona rozpoznawalna i była synonimem wysokojakościowego mięsa. Musiałbym tu nadmienić, że Angus amerykański to nie Angus szkocki. 130 lat doskonalenia w Stanach spowodowało, że te rasy są, mimo że tu mamy Angus, tu mamy Aberdeen Angus, a w Stanach mamy Black Angus, to te zwierzęta są już różne od siebie. A przede wszystkim, jeżeli chodzi o statystyki i indeksy hodowlane, to różnią się bardzo ze sobą. Amerykanie poszli w kierunku rasy ekonomicznej, dobrze konwertującej właśnie te tańsze pasze. Jednocześnie poszli w rozbudowanie ciała, jeżeli chodzi o grzbiet, wypełnienie, tak zwane body, żeby było duże, tak zwany combine, czyli miejsce na konwersję paszy, żeby było duże, a jednocześnie efektywność ekonomiczną. Ale ja wybrałem Angusa ze względu na pewne cechy, które są najbardziej pożądane dla mnie, czyli niska masa urodzeniowa cieląt, łatwość wycieleń, co nie jest tożsame też, bo to ono się z kolei przekłada na to, jak matki będą się cieliły, wysoka masa w wieku 1 roku, wysoka mleczność matek, łagodne usposobienie, duży przekrój mięśnia najdłuższego grzbietu i marmurkowatość, dlatego że celem moim jest wprowadzanie mięsa na rynek, a nie sprzedaż żywych zwierząt. I to ma być mięso najwyższej jakości, takie jak się robi w Stanach Zjednoczonych, u największego producenta bydła i mięsa na świecie. Tutaj powinna paść ta nazwa Orla. Właśnie pod taką marką planuje Pan tutaj działać, prawda? Tak jest. Mamy projekt Orla. W przyszłości będzie to najprawdopodobniej osobna firma, ale w tej chwili rozwijamy i sprawdzamy to, co zrobiliśmy, czy nasze założenia z roku 2019, bo wtedy mieliśmy pierwsze przeniesienie Angusa, okażą się prawdziwe, że genetyka ze Stanów Zjednoczonych, żywiona, urodzona u nas, żywiona naszymi paszami, ubita w sposób taki jak zaplanowaliśmy, czyli bez stresu, pH mięsa bardzo niskie i z dojrzewaniem spełni te wymagania, które chcieliśmy. A chcieliśmy dostarczyć mięso najwyższej jakości, stabilne i powtarzalne, takie, żeby dostarczało konsumentów przyjemności ze smakowania, nie tylko z wydawania pieniędzy. Jak rozpoznać dobrą wołowinę? Najlepiej ją zjeść. Najlepiej ją zjeść i zobaczyć, jakie ma się wrażenie w ustach, że jest soczysta, że jest miękka, że jest delikatna, ale jednocześnie ma swoją teksturę, czyli nie rozpływa się zupełnie, ani też nie jest za twarda. No i soczystość, smakowitość też, tak? Smakowitość, proporcja tłuszczu do tkanki mięśniowej jest tu bardzo, bardzo istotna. Ze zwierząt młodych, takich do 20 miesiąca maksymalnie, mięso powinno być różowe. Najlepiej jak będzie poddane dojrzewaniu, bo wtedy uruchamiamy naturalne enzymy. Tkanka kruszeje. Poprzez odparowanie wody zagęszcza się smak. To jest naprawdę, naprawdę niebo w gębie. Od urodzenia cielęcia do właśnie momentu, w którym jest on sprzedawany, jak długo to trwa? Ciele przebywa z matką średnio do 8 miesiąca życia. Potem jest odsadzane. Powiem tak, historycznie, jak opasaliśmy je zupełnie ekstensywnie, no to opas sięgał 26 miesięcy. 24 miesiące to było jakieś optimum, w które celowaliśmy. W tej chwili przy tylko optymalizacji pasz zeszliśmy do 22 miesięcy, 21-22 miesięcy. Jak pojawił się Angus i pojawiły się krzyżówki 50, to pierwsze sztuki wchodzą już w wieku 18 miesięcy. 750-800 kg. Przyrosty dobowe sięgają? W zależności od dolewu krwi znowu, ale te nasze najlepsze sztuki to jest 1,95 kg. Stabilnie od urodzenia. No dobrze, a jeśli chodzi o ceny, jak to tutaj wygląda? To jest stabilny rynek, czy raczej są duże skoki? Aktualna sytuacja na rynku bydła mięsnego jest bardzo dobra. Mamy do czynienia z historycznie wysokimi cenami. Zdaję sobie sprawę, że ta sytuacja nie potrwa wiecznie i jest kwestia, kiedy to się skończy. Na pewno znajdą się rozwiązania alternatywne, rynek nie robi pustki. Póki co uważam, że ceny są przegrzane. Natomiast należy Znaczy? za wysokie. Mniej więcej? Na jakim poziomie? O jakich cenach mówimy? Rynkowych. 30 zł za kilogram. Za kilogram tuszy.
WBC. Czasami mamy tak, że my mamy ceny niskie i też dostarczamy, więc rynek faluje. No, w tej chwili jest akurat rynek sprzedającego. Często bywał rynek kupującego. Korzystajmy z tego, cieszmy się, natomiast musimy być przygotowani i myśleć o kosztach produkcji, bo jesteśmy na rynku konkurencyjnym i przyjdzie taka sytuacja, że opanowanie kosztów się po prostu przyda. Wiemy, że 80%, ponad 80% wołowiny produkowanej w Polsce to eksport, a głównie w pierwszej kolejności wyjeżdża ta najlepsza, dlatego że klient zachodni był w stanie zapłacić za nią więcej. Natomiast mnie bardzo zależało na tym, żeby tu klientowi w Polsce zaoferować to mięso. I taki jest mój cel. Dlatego powstała marka Orla, dlatego zdobyłem tą wiedzę, jak opasać, jak przygotować bydło do uboju, jak przeprowadzić ubój. Sam zrobiłem uprawnienia ubojowca też. Też nie jest to coś, czym chciałbym się zajmować, ale wiem, że dobre życie i godna śmierć jest taka, która nie będzie powodowała stresu. Powoduje to, że nie mamy wyrzutu hormonów, ani kortyzolu, ani adrenaliny. W związku z tym nie podnosi się pH i mięso nadaje się do dojrzewania. pH, które osiągnęliśmy w uboju próbnym, to był poziom 5,30, gdzie na rynku kształtuje się to 5,60, a 5,80 też się zdarza, że jest akceptowalne do dojrzewania. Dojrzewane mięso wyszło fantastyczne. Naprawdę efekt, który uzyskaliśmy, to nie jest tylko moja ocena, przerósł moje oczekiwania. Zaprosiliśmy na rozbiór tuszy próbny znajomych, restauratorów, szefów kuchni i najważniejsza dla nas była informacja zwrotna od tych osób. Rozbiór też jest ważny. Współpracujemy z 2 rzeźnikami. Jeden to jest rzeźnik z Wielkiej Brytanii, 3. pokolenie rzeźników. Ma w ręku fach, który w Polsce umarł. Są nieliczni pasjonaci i takiego drugiego pasjonata też znaleźliśmy, współpracujemy z nim. Rzeźnik pasjonata kulinarny jednocześnie, czyli mieliśmy na tym pokazie i rzeźnika, który fachowo rozebrał to w różne sposoby, w różne możliwości. Pokazał klientom, jak można wyciąć poszczególne mięśnie, a jednocześnie drugi rzeźnik, który pasjonata kulinarny, od razu przygotowywał dania do degustacji. Czyli konsumenci mieli możliwość zobaczenia, z jakiego elementu tuszy to pochodzi, w jaki sposób zostało wycięte i w jaki sposób zostało jeszcze przygotowane do jedzenia. I dopiero opinia od nich spowodowała to, że utwierdziliśmy się, że nasze założenia potwierdziły się jeszcze z nawiązką, powiedziałbym. Pamiętam opinię jednego z uczestników, który właśnie zajmował się smakowaniem, dobieraniem menu restauracji, koncepcji restauracji, w jakim kierunku one mają iść. I jego słowa, że zaledwie ze 3 razy w życiu jadł może tak dobre mięso. A smakował je wyłącznie na surowo. Docelowo jakaś restauracja własna? Marzenia są dalekie, natomiast idziemy stabilnie. W pierwszej kolejności będą to dostawy bezpośrednie do klientów, równolegle najprawdopodobniej z wysyłką kurierską. Potem powstanie sklep stacjonarny w Bydgoszczy i również nasz showroom. Dopiero wtedy będziemy myśleli o kolejnym etapie, być może o własnej stykowni. Obecnie powiedział Pan, że uprawiacie około 500 hektarów, to 308 wykupione było na początku. Teraz całość to 500 jest Waszą własnością, czy część dzierżawicie? Tak, wszystko jest wykupione. To część gruntów, która została dokupiona, to była część gruntów, która została najpierw wydzielona z tego Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a po jakimś czasie znalazła się na rynku do kupienia, więc pojawiły się tam również ziemie odzyskane z tego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. To są ziemie klas? Głównie to jest 4A, 4B. Trochę 3B i 5. Przede wszystkim kukurydza, która tutaj jest potem wykorzystywana do karmienia zwierząt? I wśród upraw to jest żyto, przężyto, pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, lucerna i trawy. Tak, kukurydza pochodzi z naszych pól, zabezpieczamy tutaj całość z naszych pól. Wysłodki z buraków cukrowych odbierane z powrotem z cukrowni też są skarmiane przez bydło tutaj. Siano, kiszonki produkowane są na łąkach nadnoteckich. Kupujemy niewiele. Właśnie teraz jesteśmy tutaj w miejscu, w którym króluje właśnie ta hodowla. Sprzęt, jakim tutaj pracujecie, on pewnie jeszcze te czasy PGR-ów niektóry pamięta, prawda? Tak się ułożyło, że dofinansowania w Unii Europejskiej i z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwalały nam zainwestować głównie w sprzęt do produkcji roślinnej, mniej do produkcji zwierzęcej. Dopiero kilka lat temu pojawił się wóz paszowy, nowy, tak pracowaliśmy na używanych. Natomiast Ursusy pracują tutaj z tego względu, że są to maszyny, które dużo znoszą, a jednocześnie ich naprawa nie jest zbytnio skomplikowana ani zbyt droga.
Pracują w specyficznych warunkach, również często są narażone również na oddziaływanie bydła, na oborniki, na rzeczy mokre i one się tu sprawdzają. Co prawda myślę o tym już, żeby je wymieniać, chociaż nie mam pomysłu, co może je zastąpić i co po prostu nie okazałoby się, że będzie tylko droższe w naprawie. Jest to też swego rodzaju patriotyzm gospodarczy jakiś, że nadal Pan tutaj tym sprzętem pracuje, bo powiedział Pan poza kamerą, że tego u nas raczej brakuje. No, patriotyzm gospodarczy jest bardzo ważny. Natomiast ja to powiedziałem przede wszystkim w kontekście akurat produkcji alkoholu etylowego w gorzelni, dlatego że no, były takie czasy, w których polskie przedsiębiorstwa nie zaopatrywały się u polskich producentów, polskich gorzelni, tylko na zachodzie, bo było taniej. A taniej było dlatego, że Brazylia chociażby wypychała nadwyżki etanolu, który musiałby przerobić na cukier. Nie chcąc psuć sobie rynków światowych na cukier, wypychała go do Europy po tanich pieniądzach. Europa to przyjmowała, w Polsce z chęcią się go kupowało. Oczywiście nie ma... Proszę, przepraszam, wejdę w słowo, bo w tym akurat PGR-ze była też jedna z, jak Pan powiedział, 1000 gorzelni w latach 90., prawda? Tak. Gorzelnia, która powstała w 1902 roku i założona była przez 15 udziałowców spółdzielni. Wtedy przerabiała nadwyżki surowców i surowce niepełnowartościowe. Miała ograniczoną zdolność produkcyjną, 300 000 litrów na rok alkoholu. W tej chwili produkuje 2 miliony, więc została zmodernizowana od czasu, kiedy tato kupił to gospodarstwo i ona ściśle się wpisuje we współpracę z produkcją roślinną i zwierzęcą. Dlatego, że ziarno z pól, najczęściej żyto, skierowane jest do gorzelni, do przerobu na alkohol etylowy. Tam jest fermentowane. Wiadomo, że roślina przygotowując ziarna, przygotowuje jakby następne pokolenie, czyli wyposaża je we wszystkie składniki pokarmowe, oprócz wody, żeby mogło się rozpocząć nowe życie. Więc tam jest bogactwo mikro i makroelementów. W czasie destylacji, fermentacji, destylacji wykorzystujemy przede wszystkim węgiel i trochę siarki do konwersji na alkohol etylowy. W tym czasie rozmnażają się drożdże. I cała pozostałość po destylacji, po oddzieleniu, po oddestylowania alkoholu etylowego była historycznie dobrą paszą dla bydła i to wszystkim bydła mlecznego, bo była paszą mlekopędną. Po pierwsze ciepłą w okresach zimowych, a po drugie zawierającą dużą ilość białka. W tej chwili poszliśmy o krok dalej. Nadal wywar jest wykorzystywany jako pasza, ale odwirowujemy go. Robimy z tego tak zwany mokry placek. W terminologii handlowej określa się to jako muto gorzelniane i to muto gorzelniane skarmiamy przez nasze bydło. Dzięki temu nie kupujemy ani śruty sojowej, ani śruty rzepakowej, zaspokajając w pełni potrzeby białkowe naszego stada. Ostatnio też zgłębiliśmy wiedzę i dla cierąt kupujemy mieszanki startowe. To muto gorzelniane kierowane jest do bydła. Natomiast odciek, czyli ta frakcja płynna, która pozostaje po odwirowaniu wywaru, rozdeszczowywana jest na pola. I bilansowujemy w ten sposób składniki pokarmowe, nawozy, redukując ilość nawozów, którą musimy kupić z zewnątrz. I powiem, to są znaczne oszczędności, sięgające nawet 50%.